Patrzcie. Kurde, ile. Zobaczmy tą precyzję. O, jest. Przydalibyście się mi częściej, tak wiecie? Częściej byście się mi przydali. Ile płacisz? O, już ile płacisz. Popatrzcie, jaka tu się szkoda stała. Czy wy to widzicie? Uważam. Widzicie to? To jest oczywiście tabliczka informująca o tym, że są przywożone te materiały niebezpieczne. Na przykład chemia, żrące materiały, takie tam różne. Chłopaki się spinają. Wyobraźcie sobie, że to już jest dosłownie pół roku, jak mam Volvusia. Przyjechałam tu do Gniotpola na pierwszy przegląd gwarancyjny, który trzeba zrobić maksymalnie do pół roku od odbioru zestawu, więc na Volvusie teraz sobie stał tutaj, przyszedł przegląd, dostał pieczątkę, znaczy zabudowa i przyczepa. Volvo nie. Więc teraz tak, to musimy zakończyć. Pojazd, aut, koniec. Aut to jest wtedy jak tak na po serwisie jeździ auto na przykład, nie? A idź to. I pójdziemy podbić tutaj do serwisu, żeby było wiadomo, że to oni jeździli bez karty. Volvi, Volvuniu, jak ci było beze mnie? Tęskniłeś za mną. Ja za tobą bardzo. Mamy ładuneczek, taki, że będziesz mieć taką piękną tabliczkę pomarańczową. Potraktuj to jako ozdobę. Wracamy teraz na Piomar, bo mamy dużo planów wspólnych do ustalenia. Załadunek mam do 14, więc jedziemy na Piomar, tam się przepakuję, bo też mam bardzo dużo rzeczy, bo możliwe, że tej rajki dojedzie, gdzieś doleci do mnie Artur Mulak, po to, żeby zrobić zdjęcia zimowe. W ogóle był plan taki, że teraz powinnam ładować do Szwecji, po to, żeby pojechać na północ. Artur miał od razu ze mną jechać, żeby porobić zdjęcia zimowe do kalendarza charytatywnego 2023. Niestety ładunek nie wypalił, więc no, szyjemy jak to w transporcie. Dużo rzeczy się planuje, dopiero tak naprawdę życie weryfikuje, co wychodzi, co nie. Także wzięliśmy po prostu ładunek jeden, który zawiozę do Francji. A z Francji zobaczymy, może się gdzieś uda znaleźć jakiś ładunek na północ i wtedy Artur doleci do mnie i będziemy robić zdjęcia. Dlatego Alex skupił się teraz na tym, żeby wziąć ładunek przede wszystkim atrakcyjny pod względem finansowym, a nie, że tak powiem, kierunkowym, po to, żeby właśnie były pieniądze na Artura bilety. Kurczę, ja to jak w Gniotpolu mam kolegów. Także jak chłopaki oglądacie mnie z Gniotpola i dziewczyny, to pozdrawiam i dziękuję za serwis. Skoda, przerzuć mi to jakoś wszystko do Volvusia. Przydałby mi się jakiś taki transfer, wiecie? Między Skodą a Volvem. Przepakowywanie się do Volvo i ustawianie się w aucie to jest najbardziej nielubiona moja czynność, jeżeli chodzi o wyjazd w trasę, ale i tym razem jakoś przeżyjemy i ogarniemy, nie? Najgorsze jest tylko to, że nie wiem, czy brać te rzeczy dla Artura i pościel dla Artura, którą już woziłam przez ostatni miesiąc i która jednak zajmuje trochę część na górnym łóżku. Mam buty zimowe, te z Kanady, które są o takie wielkie, więc to też dużo miejsca zajmuje, a muszę jeszcze wziąć przecież 2 gaśnice. No. Mam dużo rzeczy do zapakowania. Chyba nie będę brała tych rzeczy i może zobaczę. Popatrzcie, zmieściły się 2 gaśnice po 6 kg, bo oczywiście tyle trzeba mieć, jak się wozi ADR-y. Podstawowe, tu wąże jeszcze. No i jeszcze moje buty robocze zmieściły, tam są płyny. No, spoko. Spoko. Nie jest to rozwiązanie już permanentne, bo oczywiście gaśnice powinny być dostępne z zewnątrz i łatwo. Aczkolwiek przepisy stanowią, że mogę je mieć jak najbardziej w schowku, ale z praktycznego punktu widzenia wiadomo, że ma sens większy, gdy gaśnica jest dostępna z zewnątrz. To jest raz. 2. Coś tu kombinujemy przy tym Volvuniu, więc znajdzie się miejsce na zewnątrz.
dla tych gaśnic, ale póki co trzeba sobie dawać radę, skoro jest ładunek. Volvi. Kto Z mnie okna. wołał teraz? Ktoś mi wołał, ktoś powiedział. Dobrze, wszystko jest zrobione, obgadane, jedziemy na załadunek. Fajnie, że ktoś pokazuje. Dobra, idę wszystko przygotować i trzeba będzie to spinać. Więc generalnie śpieszę się, bo już trochę zużyłam czasu na bazie, więc pokażę wam później. Pierwszy raz robimy z mikrofonem. Dzień dobry, Dzień dobry, jak nas słyszycie? Pierwszy raz z mikrofonem. witamy. Jak nie będzie działać mikrofon, to wszystko będzie Tak, wina to mikrofonów, ale mamy mikrofony, dzisiaj może nam coś wyjdzie. To wszystko przez nie będzie. Słuchajcie, zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę po Hucie Po hucie, Oława. dokładnie. No huta to tylko z nazwy, co prawda, aczkolwiek jakieś piece są, bo to tak się wszyscy śmieją, że huta, gdzie wy tą surówkę lejecie? No nie, no tutaj surówki nie przelewamy, co prawda, ale jest ale jest piec, jest ciepło, jest płomień duży, tak więc, że tak powiem, atrakcja jakaś jest. Zobaczymy piec. Jeszcze nigdy nie byłam w sumie w Hucie. No, tak jak mówię, no, z huty to tutaj niewiele zostało, znaczy nie zostało, tylko po prostu taka nazwa, to ktoś kiedyś sobie wymyślił, będziemy się nazywać Huta Oława, nie? Więc no, tak po prostu jest. Natomiast no, mówiąc, taką hutą z stali, gdzie tam tą surówkę, tak jak mówię, przelewają, no to tak niewiele ma wspólnego. No, z wiatrem to ciekawe. Z tego się robi to, co załadowaliśmy tobie. Tak? Czekaj, zobaczę. Rzucimy. Tu jest, No. to jest 20 ton towaru. To jest 20 ton. Tak, taka jedna paczka, to są dwie, jedna na drugiej stoją. Jedna paczka waży 1000 kg. O Jezu. Taka ciekawostka. To tutaj sobie wejdziemy, będę szedł pierwszy, dobra? Dobra. Pan Janusz ma maseczkę na twarzy, więc i tak go nigdy. To koleżanka chciała sobie pooglądać. Koleżanka? No, Masz bardzo ładne koleżanki. przecież wiem. I teraz zobacz. On tutaj, chodź pokażę. Nie, jasne, bo tam jest gorąco. Ja wszystko powiem. I widzisz, oni tutaj mają to poukładane sobie na całą dobę pracy i każdą taką paczkę ładuje tutaj do tego wagoniku. Ten wagonik tutaj wjeżdża za tą siatkę, leci do góry i tam się wysypuje do tego pieca tutaj właśnie dużego, to się nazywa piec topielny. Tu się ten cynk roztapia do ciekłej postaci i właśnie tam, gdzie się ten płomień świeci, tam przelatuje taka stróżka tego roztopionego cynku już do zasadniczego pieca. I w tym zasadniczym piecu właśnie dzieje się cała ta reakcja, czyli generalnie powstaje biel cynkowa, czyli to, co załadowałaś. To taka mąka. Tak? Czyli to taka nasza mąka. I ona powstaje z tamtej strony. Pójdziemy sobie na tamtą stronę, to Ci jeszcze pokażę, jak ona powstaje. Mniej więcej tam plus minus, prawda? Tak, tutaj w tym. No tutaj wiadomo, to jest po prostu żywy płomień z gazu, prawda? Tu chodzi o to, żeby, to się tak trochę głupio mówi, ale żeby nam nie zamarzło. Bo tam po prostu ta stróżka tego roztopionego cynku jest dosyć mała, więc jeżeli ona by nie była podgrzewana dosyć mocno, po prostu by nam zastygała. Ale u nas się mówi, żeby zamarzła. Tak, to troszeczkę dziwnie. Tu uważaj pod nogi, dobrze? I tu w tym okienku powstaje nasz produkt. Jezu, ale jaki... Czuję się, jakby słońce patrzyła. No. Jakby się otworzyło to okienko, tam jest taka okrągła dziurka, z której po prostu wylatuje ten płomień spalonego cynku. I on w momencie, kiedy łączy się z tlenem, utlenia się właśnie do postaci tej naszej tak zwanej mąki. No i generalnie jak tam się w tym okienku właśnie już nasz gotowy produkt w zasadzie wychodzi, no i systemem filtrów jest po prostu odciągany za pomocą po prostu zasysania przez takie wielkie wentylatory i na zbiorniki i tam później następuje pakowanie i do samochodu. I do mnie. I do Iwony. I na Francję tym razem. Więc tak to wygląda. No taka ciekawostka. Tu generalnie akurat są dwa okienka uruchomione, no bo tak gdzieś tam jest ustalony proces produkcyjny. Kiedyś było to, że każde jedno okienko było czynne, że tak powiem, tak to nazwijmy. Kiedyś było tak, że było tylko jedno, a teraz od jakiegoś czasu gdzieś tam nasi inżynierowie stwierdzili, że na dwa jest optymalnie, więc wchodzi na dwa. I tak to wygląda, nie? Ale czasami przychodzą, czasami jest z lewej, czasami jest z prawej, czasami jest nie, że jeden przy drugim, tylko jest jeden pierwszy, a potem na przykład piąty. No to tak zależy jak leży. I jak długo już ten piec jest odpalony? Ten piec? Znaczy generalnie taki cykl takiego pieca to jest tak 3 lata mniej więcej. Natomiast oczywiście my go nie wyłączamy, on 24 na dobę pracuje, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, bo jakbyś... Ile lat? Znaczy te piece, mój ojciec tutaj pracował kiedyś, więc one były budowane gdzieś w latach 70., 80. Te tutaj, te konkretne. Znaczy nie, one są na moment, na czas remontów są wygaszane, taki czas od remontu do remontu to jest około 3 lata. Nie? Natomiast wyłączenie 2 tygodnie, potem studzenie gdzieś z tydzień, no
no i potem znowu włączenie to około 2 tygodni. No, super. Tak to Dziękuję wygląda. bardzo. Nie ma za co. Mam Coś nadzieję, że jeszcze się mamy, podobało. Znaczy, generalnie mogłem Ci jeszcze pokazać ten wydział drugi, ale tam, że tak powiem, atrakcji jest turbo mało. Okej, no to super. On nie jest generalnie atrakcyjny jakby wizualnie, bo tam są po prostu maszyny, które się kręcą. Nie ma takich efektów jak tutaj, prawda? Czy jak na przykład po tamtej stronie, że jednak ten gorąc bucha, prawda? Że się to czuje. Fajnie. Dziękuję bardzo. No za co, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy z Oławy. Coś Wam powiem, już bez mikrofonu, bo się telefon ładował. Jest to dla mnie dodatkowy stres, dodatkowe obciążenie psychiczne. Ta pomarańczowa tabliczka dla niewtajemniczonych oznacza to, że ten samochód przywozi materiały niebezpieczne. Więc... ale się cieszę. Jestem taka dumna z siebie. Wiecie co, bałam się tych ADR-ów i za chwilkę się będę stresować, ale w tej chwili jestem dumna. Kurde. Imagination idzie do przodu. Ale jestem dumna. Jezu. Wiem, to głupio wygląda. Ale kto budował swoją firmę od zera przez długie lata, to rozumie. Dobra, ale teraz trzeba mądrze trasę zaplanować, bo za darami to nie jest tak, że się wszędzie pojedzie. Tym bardziej, że mam tunel kategorii E. 58, 302. Generalnie jedziemy do Huty Szkła. Nie, Huty Kryształów chyba. Tak, chyba do Huty Kryształów. To też ciekawe. Ach, nie mam za zbyt jeszcze nic być. Aj, nie, bo właśnie miałam EDR-a bić. Tutaj w tym domie jest możliwość wbijania EDR-ów. Mój pojazd. Ładunek niebezpieczny. Niebezpieczny ładunek. Ładunek ograniczenia E. Popatrzcie, teraz mam tutaj tak E, kategorię wbijam. Gotowe. Wow, ale fajnie. Także teraz tak, mamy sobie objechać wszystko dookoła. Dobry? No musi pani wysiąść, bo ja muszę panią zważyć. No i witamy, proszę Państwa, na Eurowag Krzywa. Tankowanko. Jakie szczęście. Zajechałam, on zjechał, a ten przede mną, widzicie, zajechał na prawo. No i nie zatankował już. Ale szczęście, kurczę. Już tankujemy jedną stronę. Druga strona przygotowana. Jak blue, będzie można lecieć dalej. Jędrzychowice 1. Zatem zbliżamy się już do granicy z Niemcami. Będziemy wjeżdżać do Niemiec. No i coś Wam powiem. W zasadzie ostatnio wszedł bardzo śmieszny, dziwny przepis, który ma na celu wyrównanie. Jest trochę bardziej skomplikowane, bo tak naprawdę to raczej nie chodzi o to, żeby kierowcy mieli dobre zarobki, tylko żeby firmy transportowe w całej Europie, we wszystkich krajach mniej więcej miały takie same koszty, jeżeli chodzi o kierowców. Więc teraz tak. Sytuacja wygląda tak, że popatrzcie, wszystkie ciężarówki, wjechaliśmy właśnie do Niemiec, to już jest niemiecki parking i teraz wszystkie ciężarówki wjeżdżając do nowego kraju, Unii Europejskiej, muszą zjechać na parking, widzicie, wytracić prędkość, wyhamować się. No, pójdziemy tutaj na lewo na gabaryty, może będzie warta, to tylko przelecimy, w sensie nie zablokowane. Często tutaj tak w ogóle wjeżdżaliśmy z gabarytami, nie wiem czy kojarzycie czy nie. Tak się leci na Zgorzelec, no nic, tam się zastanawiałem, kombinuję, to pewnie prędzej tym normalnie między rajkami pójdziemy. No i teraz tak, popatrzcie, muszę się zatrzymać, bo żeby móc zrobić zakończenie i rozpoczęcie, no to się muszę zatrzymać. I teraz na tachografię muszę zrobić zakończenie, kraj zakończenia Deutschland i rozpoczęcia Deutschland. Muszę po prostu oddzielić na tachografię kraje. Jaki to ma cel? No właśnie taki, żeby z tachografu można było precyzyjnie policzyć, ile czasu kierowca pracuje w danym kraju. Więc generalnie no ja rozumiem, do czego to ma służyć, ale wprowadzać takie coś
nie mając technologii, a tachografy, które będą same zapisywać właśnie przekraczanie granic, mają wejść dopiero w 2025 roku. Jest 2022 rok, początek i wchodzi prawo, do którego my kierowcy nie mamy sprzętu do wypełniania. Wszystko trzeba robić manualnie. I wiecie co, tutaj akurat jest tak, że widzicie, jeszcze ta infrastruktura, powiedzmy taka okołograniczna istnieje, bo jest to główne przejście graniczne, ale na tych mniejszych przejściach, czy w ogóle wyobraźcie sobie, pomyślcie sobie o krajach Beneluxu. Holandia, Belgia, Luksemburg, gdzie jak się jedzie, to wiecie, kilka razy dziennie przekracza się granicę i za każdym razem kierowca ma stawać na pierwszym parkingu i robić właśnie takie przecięcie w tachografie, gdzie tam w ogóle te granice są kompletnie, infrastruktura jest kompletnie zlikwidowana, więc czasami będzie tak, że dopiero za jakieś 10 minut. A czego ja się jeszcze bardziej obawiam, to to, że jednak kierowcy chcąc mieć od razu wyższe zarobki, w sensie chcieli mieć więcej tych godzin spędzonych w kraju, powiedzmy, gdzie stawka godzinowa jest droższa, tak na przykład wjeżdżając z Polski, gdzie no jednak ta stawka godzinowa jest dużo niższa niż w Niemczech, no to na jakichś takich różnych granicach to się obawiam, że kierowcy będą stawać dosłownie na pasie awaryjnym, a pas awaryjny jest taki, że tyle co tyle się mieści ciężarówka, a lusterko już wystaje zazwyczaj. To jest raz, a dwa, później trzeba się rozpędzić, włączyć się do ruchu, więc generalnie uważam to za bardzo niebezpieczne prawo, wprowadzone za wcześnie. Myślę, że to powinno zostać wprowadzone dopiero, gdy tachografy będą miały odpowiednią funkcję. No ale jest jak jest. Jak to się mówi, jedziemy dalej. Mamy jeszcze 3,44 jazdy, no i w sumie pracy na dziś. Dzisiaj rozpoczęłam pracę wcześniej, więc no wiadomo, dzisiaj pójdę na 15 godzin, bo wpakowanie się do auta, jeszcze trochę byłam na bazie, trochę z Aleksem pogadaliśmy o projektach, które mamy na lato, co, jak, gdzie, jak, z kim. Trochę podzwoniliśmy, więc trochę czasu straciłam. A jak wiadomo, w 15 godzinach czasu pracy, w 15 godzinach no, muszę się zmieścić ze wszystkim, i z jazdą, i z tym. No dobra, jesteśmy w Niemczech, jadąc ADR-em, to już nie ma na odcięciu, tylko 8.0. Jest ciemno, ale jest jeszcze dosyć wcześnie, bo jest dopiero po 7, więc nie ma co cwaniakować. Gdzie dzisiaj stanę? Powiem Wam, że nie wiem. Nie wiem, jest środa, to nie jest poniedziałek, jest środa, więc szczerze powiedziawszy liczę na to właśnie, że jadąc w tym kierunku typowo eksportowym, będzie w miarę luźno na parkingach. Znaczy luźno to znaczy, że gdzieś po prostu się przytulę i gdzieś stanę. Jak będzie, zobaczymy. Następna stacja benzynowa za 90 km, więc bardzo pasowałoby stanąć tutaj. Ale tu już stoją i na gwiazdach. Tu nie, na wypadek gabarytów. Tam też nie. Gdyby to zrobić tak, tu stanąć. Myślicie? Wow. Może jakaś rajka czasami będzie wolna, nie? Pięknie wszyscy pozajeżdżali do przodu, także widzicie, z tyłu spokojnie można stanąć, schować się i naprawdę niedaleko od linii będę stała. O. 22:07, czyli 7:07 wychodzi pauza. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Patrzcie. Stoję w przelocie. Kurde, ile? Muszę wziąć
Zobaczcie. Dziwne. Wiecie co, jak pukam, to wychodzi, że paliwo jest, ale popatrzcie, w ogóle nie ma żadnych śladów. Czy ja po prostu zostawiłam bak otwarty po tankowaniu i pojechałam tak? Wiecie co, będę musiała sobie ściągnąć nagranie z Eurowagu, ze stacji benzynowej i tym sposobem dowiemy się. Paliwo niby jest. Śladów? Kurde, no niby nie ma. Chyba jednak ja sobie nie dokręciłam, bo są ślady na zbiorniku. Chyba z tym jechałam, tak. Kurde. Musiałam ja nie dokręcać, bo ja zawsze jak otwieram, zawsze jak zamykam, to po prostu sobie przekręcam kluczyk, zamykam i wtedy go nakładam i on zaskakuje. I tym razem musiało nie zaskoczyć do końca. No i wypadł w czasie jazdy. No, potem myślę, że to jednak nie złodziej, tylko moje zapominalstwo. No ale dobrze, bo te zbiorniki się nie tankują tak dosłownie do pełna, jak można w takich zwykłych zbiornikach, powiedzmy sobie, dotankować, bo jest ciężko generalnie. No to dobrze. Wszelkie przesłanki wskazują na to, że nie domknęłam baku, bo mi się nie wydaje, żebym ja nie pojechała z niezakręconym bakiem, ale być może akurat, bo wczoraj tankowałam w odwrotnej kolejności niż zawsze, żeby przyspieszyć tankowanie. Przybędziesz do celu 9:05. Więc myślę akurat, że nie zamknęłam dobrze, poszłam drugą stronę tankować i on po prostu w czasie jazdy wyskoczył. Ale jest też taka możliwość, że w ogóle nie zamknęłam. Ale wiecie co, trochę ujedziemy już, żeby ta robota szła dzisiaj, bo i tak już mi wyszło 9,5 godzin pauzy. Tak się fajnie spało w Volvusiu, jejku. Ja to jednak uwielbiam spać w ciężarówce, więc tak mi się fajnie spało, że jakoś nie mogłam wstać i generalnie wstałam trochę późno. No a jeszcze ten korek mnie trochę opóźnił ze startem, więc staniemy później na pauzę. To zaloguje się na moje konto klienta w Eurowagu i tam jest dostępne nagranie z tankowania. Sprawdzamy później, przeprowadzamy później dochodzenie i sprawdzamy. Ale najważniejsze jest to, że jest paliwo. Z tego co pukałam, zbiornik paliwo jest. Śladów włamania nie widać, a zawsze dotankowuję się na prawą stronę, bo mi z prawego zbiornika ciągnie, więc wydaje mi się też, że prawą stroną właśnie zawsze pokazuje mi ten level paliwa. Poziom paliwa, więc dobra, jedziemy. No i witamy we Francji. Teraz co? Trzeba znaleźć jakiś parking. Tutaj po prawej to jest pas rozpędowy, więc się można zatrzymać. I znowu wbić do tachografu Francję. Tak, w ogóle to jestem bardzo ciekawa tego, jak mnie teraz słyszycie, bo jak widzicie, mam mikrofon, w końcu używam mikrofonu. W końcu udało mi się dostać odpowiedni kabel. Jeżeli śledzicie mojego Instagrama, to wiecie, jakie przyboje miałam tym zestawem. To jest mikrofon Rode Wireless 2 albo Second, więc no jestem ciekawa. Mam nadzieję, że jest w końcu dobrze. To jest właśnie ciekawe, jak z tym dźwiękiem
zawsze było, bo generalnie ja już drugi rok chyba, albo trzeci, mniejsza z tym, ale minimum rok, wszystkie materiały nagrywam iPhone'em. Wcześniej iPhone 12, którego akurat sprzedaję po jakichś 14 miesiącach, no więc jakieś 1,5 roku nagrywam już wszystko telefonem. Przeszłam na telefon jeszcze, gdy jeździłam na gabarytach, z tego względu, że GoPro nigdy dobrze nie radziło sobie z nagrywaniem w nocy, a gdy dochodziły jeszcze do tego wszystkie koguty, to już całkiem było źle. Z dźwiękiem, gdy ja miałam cały czas włączone CB i ciągła komunikacja z wszystkimi, z teamem, to też nie wychodziło za dobrze. Patrzcie, tu są ustawieni. Tu się kierowca ustawił, daje zakład. Widzicie? Zatrzymał się tutaj tylko po to, żeby wbić pewnie kraj. Znając życie i teraz się startuje, wiecie, z pasa awaryjnego. I tak będzie na pewno dosyć często. To jest to, co ostatnio mówiłam. Właśnie, no i przyniosłam się na iPhone'a, bo wtedy właśnie iPhone 12 zrobił dosyć duży przeskok, jeżeli chodzi właśnie o filmowanie w nocy, dlatego kupiłam, pamiętam, i się okazało, że rzeczywiście świetnie sobie radził nie tylko z nagrywaniem nocnym, ale także jeszcze w tych kontrastach, gdzie ciągle miałam dookoła siebie pomarańczowe koguty i dosyć często jeszcze niebieskie, więc iPhone 12 Pro już fajnie to ogarniał i dodatkowo dźwięk też miał naprawdę przy tym wszystkim dobry. A do tego jednak telefon zawsze się ma przy sobie. Już w zasadzie jakieś 2 lata wszystko kręcę iPhone'ami. W tej chwili mam już iPhone'a 13 Pro. Ostatnio nagrywałam cały czas 4K. Co? Będzie tu dla nas miejsce, czy nie? Jak myślicie? Mam jeszcze 40 minut jazdy. Ty, ale to mi coś się nie wróży. Ej, no chyba was pogięło, że ja ciężarówką mam tędy jeździć. Tymi betonami to mają. Trzeba było przy stacji jechać. Dystrybutory. No nic, wyszło. No tutaj to nie wyda dla nas na noc. Także jednak trzeba... Tu jest jedno miejsce wcofywane, ale kurde, tak stoją, że jak ja się tam wyłamię, nie ma szans. Ja by pewnie chciał wycofać teraz gdzieś, albo myślał, że tu w ogóle jak przytuli, to przejedziemy. No niestety nie ma miejsca. I co? Tak jest parking ustawiony, że tu się na tyłach nie ustawimy. Ale ja już mam swój pomysł na to, gdzie stanąć. No i co, jesteśmy z powrotem tutaj na tej drodze, kurde. Jak zajechać? Tam, gdzie ja chciałam zajechać. O, coś wyjechało. Tu jest zakaz dla ciężarówek. A, widzicie, chciałam się tu ustawić, wjechać tak teraz na tą drogę i zaraz w lewo, ale to nie wywinę. Tu jest zakaz. Tam już coś wyjechało, ale ciężarówka wjechała. Myślałam, że to ten czerwone coś, co wystaje, to jest zakaz, a to nie. Tam pewnie znajdziemy miejsce. 3 minuty jazdy jeszcze. I co? Znowu stajemy gdzieś na dupach, nie? Nie widzę innej opcji. Tylko trzeba tutaj stawać. O tak. Przedtem się tyle nagadałam i wiecie co się okazało? Że się rozładował w trakcie. Za to mniej gadania dla was. Nic mądrego nie powiedziałam, więc dobra. Jest przejazd? Według mnie jest. Kurczę, minuta jazdy została dosłownie. No to jest dobrze. I 8:43 na dzisiaj. Pięknie. Jest 18:30, więc 5:30. Myślę, że spokojnie 11 mogę kręcić, nie? Mam 2,5 godziny do rozładunku, no to pewnie. 5:30, wyjadę sobie, czyli 8 na rozładunku. Kurde, czy może być idealniej? Idealnie będzie, jak dzisiaj w nocy mnie znowu nie okradną. Muszę znaleźć to wideo z ciekawości, ale ja pewnie nie zakręciłam baku. Kurczę, no. To już jest przerażające. To się można śmiać, ale nie zakręcić baku. Ale z drugiej strony popatrzcie,
stać z otwartym bajkiem i paliwa nie zginęło. Nic. Dam wam znać jeszcze, ale jak znajdę to wideo w końcu, jak uda mi się ściągnąć, znaleźć, gdzie to się robiło. A teraz już, proszę Państwa, kończę tachograf, kraj zakończenia Francja. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!